Witamy wszystkich serdecznie, W kolejnym odcinku i prosto z lotniska. bo lecimy do Iquitos i w tym odcinku zobaczycie, jak wygląda Iquitos i jak dolecieć tam z Cusco. Zapraszamy do oglądania. Dotarliśmy już na lotnisko w Cusco, ale generalnie powiemy wam, że są niezłe jajca, z tego względu, że już 3 razy przekładali nam lot. Tak naprawdę dzisiaj mieliśmy mieć rano lot i wieczorem mieliśmy być w Iquitos, ale Zmienili nam lot i teraz dopiero jest godzina 21, będziemy lecieć do Limy. Potem zmienili nam lot z Limy, mieliśmy jechać o 4:35 nad ranem do Iquitos. czyli przespać się na lotnisku Tak. po prostu, dobra, o 4:00 będziemy rano. Tak, ale później zmienili nam znowu lot. Z Wiecie- Limy mieliśmy lecieć do Iquitos o 19:50. No to chociaż na wieczór byśmy byli, nie? Tak. Ale znowu zmienili nam lot i teraz lecimy o 23:20, ale jesteśmy generalnie w 4 literach, bo jesteśmy już jeden nocleg w dupie, że tak powiem, bo nie wiadomo, czy w ogóle nas tam wpuszczą, jak przyjedziemy o 1 czy tam 3 w nocy. Tym bardziej, Ale- że Justynka już przekładała ten nocleg, bo Tak, przecież nam właśnie. mieliśmy mieć lot, już dzisiaj mieliśmy tam spać, to przełożyła, teraz będziemy musieli pisać, żeby znowu puścili nas może Ale na o drugiej nocy. razie się nie odzywamy, bo zobaczymy, czy jeszcze nie ulegnie to zmianie, bo oni naprawdę wysyłają co chwilę maile, no ale dobra. Jest jak jest, tak jest w podróży, czasami tak bywa, trzeba się dostosować. No ale 3 razy, 4 razy przekładanego lotu jeszcze nie mieliśmy, ani razu, no i musimy wziąć, chcąc nie chcąc, nocleg teraz w Limie. Więc mamy 3 km od lotniska jakiś tam nocleg, żeby rano wstać i posiedzieć chociaż do tej 23 w jakimś lobby czy czymś, nie wiem, no zobaczymy jak to będzie. Lobby, ta sroby, zobaczysz, że za 50 zł lobby. A, i jesteśmy na najmniejszym lotnisku w życiu. Tak mi się wydaje. Zobaczcie, tutaj są odprawy, tutaj 3 bramki z odprawami na bagaże i mamy, proszę bardzo, Puerta 1, czyli 1 gate, 2 gate, tam jest 3 i 4 i to wszystko. I tyle. A w ogóle w międzyczasie się też oczywiście przeziębiliśmy, jak wróciliśmy za Ja nie. Calientes. Ja nie. Ty Znaczy, byłeś przeziębiony, ja- mnie zaraziłeś, miałeś tyle kokatarek, a ja oczywiście jak się zarażę, to zaraz gorączka, kaszel i wszystko. No rzeczywiście, ja miałem kaszel, znaczy miałem katar, trochę mnie gardło bolało, wziąłem leki i mi następny dzień przeszło, a Justyna No właśnie. się rozwaliła. No. Mamy... O właśnie, Boże, spokojnie. O, i flegamina by się przydała, Max? Może? A ja marzę o fryzjerze, bo mnie Justyna nie chce ogolić i zobaczcie jak wyglądam. No masakra po prostu jakaś. No ale... Chcesz mnie zarażać, czy będziesz chodził ogłosiony? Kurde, No. myślałam, że tu pochodzę po sklepach, a tu To nic nie masz, ma. raz, 2 i tam jest chyba 3 sklep i to wszystko. No i tyle. I w sumie trochę cieszymy się, że jedziemy dalej, nie? No, ja już nie mogę doczekać. No, Ciepła. Chyba polecimy. Chyba tak. Już się zastanawialiśmy, bo przed samym wejściem nas cofnęli i kazali dać bilety, nie wiedzieliśmy o co chodzi, ale o nic nie chodziło w sumie, No, tak szampanii naprawdę. kliknęła I tyle. I jedziemy, to jest taki jakby nasz troszeczkę Ryanair czy coś takiego. Widzę, że dość malutki samolocik. No mamy 3 miejsca z jednej, takie. 3 miejsca z drugiej. Lokalne, Tak, ale tu takie fajne miejsce, plastyczne. bo jest escape i macie, zobaczcie, więcej miejsca na nogi. No fotelik jak fotelik, plasticzany. No i tyle no. Lecimy do Limy, mamy 20, więc pod samo koniec, nie? Poczekamy trochę. Kolejka Poczekamy, jest. niech się ludzie rozsiedzą. Oczywiście już będziemy musieli chyba nasz bagaż w nogi wsadzić, ale lotu mamy ile, Justynka? Godzinę? Chyba tak. No. Uwaga, za minutę startujemy, w sensie już się podnosi. O, podnosi się do góry. O, jak mi uszy zatyka. No, dobra, podnieś się do góry. Pierwszy etap podróży rozpoczęty. Nareszcie. Jeszcze siedzieliśmy chyba w godzinę w tym samolocie, zanim on wystartował. Widzimy się już bezpośrednio z Limy. Pewnie tam źle. Dolecieliśmy po krótkim locie, no ale oczywiście mamy następny problem. Mój plecak jest, a Justynki nie. Nie wiemy dlaczego w ogóle zamknęli bramę. Tam odbieraliśmy nasze plecaki i tam państwu też nie przyjechał, panu też nie przyjechał, w ogóle siedział koło nas i naszego plecaka też nie ma jednego. Czekamy, zabrakło 3 bagaży nagle w jednym wlocie, nie? Otwiera się znowu. Tak co chwilę się otwiera, zamyka, wpuszczają 2 plecaki, ale to może drugi wlot, no nie wiadomo. Pani poszła sprawdzić co z naszymi bagażami. Chyba wszystko co mogło się wydarzyć, to się właśnie wydarzyło. O, jest twój plecak chyba. Nie. Nie, to nie twój plecak.
O, To jest jest! mój. Jest! And mine. Gracias. Trochę później. Si! Dobra, udało się. Ja pierdzielę. Po prostu nie Już wrzucili byłam go od załamana razu. normalnie. No, ale jest super, więc zaraz już tylko panu zostało. Tamten chłopak też już wziął, jednak to był jego plecak, więc zaraz jest szansa, że i pan dostanie swój plecak. U mnie w plecaku nie ma żadnych wartościowych rzeczy, takich w sensie, nie wiem, jakichś kosztownych, same ubrania po prostu. To u mnie to No ale samo, no, problem po prostu kosmetyki z najwyżej. formalnościami, strata czasu i tak dalej, no. O kurwa, Co? jakiś ciężki. No, Dobra, dziwne. najważniejsze, że jest. Tak, jest. Chyba możemy nawet z buta iść, bo specjalnie mamy nocleg bardzo blisko lotniska, ponieważ mamy potem cały dzień i dopiero o 23 mamy następny lot, więc sobie po prostu popracujemy i tyle. Dreszczyk emocji był. Ale ja miałem mniejszy dreszczyk, bo miałem twój, więc Ale ja miałam już takie myśli, o, nowe rzeczy sobie kupię. tylko i plecak najdroższy. Najdroższy plecak. Elo 320, witamy w kolejnym dniu. Już po nocce. Tak, w ogóle musimy wam to pokazać. Generalnie trafiliśmy na super nocleg. Kolo zarąbisty. Przyszedł po nas na przystanek, potem nas zaprowadził do sklepu. No i zobaczcie też, jakie mamy tutaj warunki. Zaczniemy stąd, tu mamy takie okno na ulicę. Ulica jest taka skórnawa troszeczkę, ale to nic, generalnie macie 5 minut autobusem za 2 zł pod Tak, do nocleg, więc lotniska jakby... mamy dosłownie 5 minut. Tak, jakby ktoś chciał przy blisko lotniska w Limie, to jest super nocleg, naprawdę. Proszę, tu mamy salonik. 60 soli za noc, czyli w przeliczeniu tam 61 zł, coś takiego. Dokładnie. Tutaj niby mamy taką kuchnię, po prostu tak, kawa, herbata jest za free cały czas, możecie sobie pić do woli. No i taka podstawowa kuchnia, jakiś tam garnek, kuchenka. Także jak ktoś chce, to nawet sobie jajecznicę może zrobić. Tak, mamy garnuszki, lodówka niestety nieczynna. Tutaj jeszcze jest ogólnodostępna łazienka. Też w Tak. ogóle wszystko naprawdę fajnie zrobione. No, nówka sztuka w ogóle widać. A to jest nasz pokój, w którym spaliśmy. Pan Łóżko king size. Zarobiste. No, Półeczki, wieszaczki, co się w ogóle nie trafia. tak, półeczki, I zobaczcie jeszcze tutaj jaka wieszaczki. łazieneczka. Normalnie, o, światło nie działa. popsułaś. A było światło przed chwilą. No Nie nic. działa. Światło nie, ale to taka sama łazienka jak tam, widzicie, kamień ładnie położony, spadzista, tu wszystko nowe. Pan powiedział, że ma rok dopiero ten hostel, więc dlatego telewizorek duży i ma Netflixa, i YouTube'a, i dobry internet. Nie no, jesteśmy w szoku. O, tu jakiś inny pokój jest, zaraz wam pokażę. A Też już tutaj są czyściutki. pokoje bez Bez łazienek. łazienki, ale zobaczcie, jaki pokój. No mega po prostu, mega. Dobra, ja wiem, że wy w Polsce macie pewnie lepsze warunki, ale my to się jaramy. No kurczę, jak dziecko, jak się cieszyliśmy na wieszak w ogóle, ale to jeszcze nic. Zaraz będziemy iść na dół, pokażemy wam jak na dole jest. Bo to nie tylko, bo my jesteśmy tylko na piętrze, tu są takie główne pokoje, a na dole są dormy. Czyli takie pomieszczenia, w których może spać kilka osób. Z łóżkami piętrowymi też wam pokażemy jak to wygląda. Zbieramy się do wyjścia. Niestety mieliśmy ciężką noc, bo żeśmy się pochorowali. Bo tu było zimno, a nie zauważyliśmy, że mamy otwarte okno. Już idę, pokazuję wam jeszcze jak wygląda dalej ten hostel. On jest roczny, jest Bo samolot naprawdę... nawet słychać. jak Tak, jest samoloty blisko. słychać, bo jesteśmy blisko lotniska. Powiem wam szczerze, że hostel jest naprawdę na wypasie. Jakbym mógł, to bym tu dłużej został, ale już pokazujemy. Tu mamy takie miejsce jeszcze wspólne, proszę. A tu się wchodzi na takie dormy, jakby. I tak, są łazieneczki, pyk, wspólne. Tu mamy umywaleczki, proszę bardzo. A tu mamy takie boksy, w których są normalnie łóżka i już wam pokazuję jak to wygląda. Zobaczcie. Szafka jest od góry do dołu, łóżeczka 4 i to jest normalnie murowane. To jest nie byle co. Taki kurde kawał betonu. Fajnie. Wszystko facet sam robi. Kawał roboty tu jest zrobione. I fajnie to wygląda, nie? Tak, fajnie, no. No, Jak na peruwiańskie warunki, to bym powiedziała nawet, że zarąbiście. dokładnie. I tu wam na mapie pokazuję, jak się nazywa dokładnie ten hostel. Polecamy naprawdę i super koleś, super nocleg. Za 3 godziny mamy lot, ale idziemy wcześniej, bo nie mamy odprawy zrobionej, bo nie można zdalnie zrobić. No to idziemy. To uwaga, drodzy Państwo, doszliśmy na lotnisko, a my dzisiaj bardzo fajnie, bo dostaliśmy od linii lotniczych 4 vouchery za $37 jeden. Tak się zdziwiliśmy, że dużo, no ale pisaliśmy do nich reklamację, że jakim prawem, że przekładają drugą noc, straciliśmy już noc, wikitos i tak dalej. Wchodzimy na lotnisko, patrzymy na tablicę skasowaną. I już chyba wiemy, dlaczego takie dostaliśmy vouchery. Czekamy jak na razie, zobaczymy, pan poszedł sprawdzać, ale jest duża szansa, że dzisiaj tego lotu nie ma po prostu. Uwaga, nie uwierzycie, zrobiliśmy aferę, bo zobaczcie, jest, proszę, Sky
demorado, deleted. No i jak? Skasowali nam lot. I co się okazało? On jest skasowany, tylko opóźniony. My jesteśmy debilami i czytać nie potrafimy. Naprawdę, w ogóle facet poszedł taki zdziwiony, poszedł się pytać tych ludzi, wraca i mówi, nie no, on jest tylko opóźniony, więc to jest 23:20, bo mieliśmy jechać O 19 19:30. też, tak. Uczcie się angielskiego. My pisać nie umiemy w Zobacz. angielsku. Deleted. A weź napisz, aha, bo dlatego myśleliśmy, że skasowany. No tak, dobra. No dobra, trudno, bo wymyślili po angielsku takie słowo, kurcze, czy Podobne. Amerykanie, tak. Tak. Delayed i deleted, deleted. Jesteśmy debilami, po prostu nie mogę. Ale jeszcze nie tak widać. Ale dobra, mamy już odprawiony bagaż, mamy bilety, także już jesteśmy pewni, że polecimy. Jest 1 minut, bo tracimy ten nocleg, który mamy już wykupiony w Iquitos. Błagam cię, przy tym co przeszłam przed chwilą, No. ja zawał serca, to już mam to w dupie. I przylatujemy o 1:00 w nocy niestety. I pani nas powiedziała, że nas nie wpuści, bo dopiero o 3:30 Znaczy ogólnie to nie tam jest hotel, wpuszcza. tylko Airbnb, więc to jest osoba prywatna, nie ma żadnych skrytek ani nic takiego. I o 6:30 zapraszam. Czyli o 1:00 przylecimy, do 6:00 czekamy 5 godzin na lotnisku, wsiadamy w Ubera, jedziemy na nocleg, więc długa jeszcze podróż przed nami. I uwaga, nie uwierzycie, jesteśmy w samolocie. A w ogóle jest śmieszna akcja, bo pierwszy raz siedzimy na miejscach Widzicie? tych emergency i dostaliśmy taką odpowiedzialną fuchę, bo pani nam kazała czytać instrukcję, później przyszła i nas pytała z niej. Trzeba się nauczyć instrukcji, jak Tak, jak otwierać drzwi. te drzwi. Informacja dla Was. Wyrywamy tą klapkę, wyrzucamy, a później łapiemy tutaj ręką, później łapiemy tu. Znowu pociągamy, wywalamy drzwi przez okno i tutaj pociągamy potem pyk i się otwiera taka zjeżdżalnia. Plus jest taki, że mamy dużo więcej miejsca na nogi. Akurat lot mamy tylko 1,5 godziny, chyba będziemy lecieć. Ale zobaczcie, można machać nogami normalnie. Takiego miejsca nie mieliśmy, ale oprócz tego jeszcze przyszła do nas pani i kazała nam się nauczyć drugiej dodatki. Jak, gdzie się otwiera, co robić podczas lądowania i tak dalej. I tylko tutaj w tych miejscach emergency mamy to i musieliśmy się uczyć przed lotem. Jeszcze jedna taka mała informacja dla Was, ciekawostek. Po to zawsze są okna otwarte, żeby w razie czego patrzeć, czy coś się dzieje. Szczególnie tu widać silnik. Jeżeli kiedyś cokolwiek przyuważycie, nie krzyczcie, nie róbcie panik w samolocie. Wciśnijcie guzik, przyjdzie stewardessa, pokażcie jej przez okno, że coś się dzieje. No i witamy w Iquitos po 4 dniach leżenia w wyrze. Potwornie się pochorowałem, dawno tak nie miałem. Normalnie ledwo żyłem przez 2 dni w ogóle, prawie 3 nie wychodziłem z łóżka. W ogóle z łóżka, nie? No mieliśmy trochę problemów O. zdrowotnych, ale już wracamy do siebie. Jeszcze nie jest w 100% No jeszcze nie. gituwa, ale będzie coraz lepiej. Gituwa. Tu widzicie, to był wcześniej nasz pokój, tu leżałem 2 dni. Musieliśmy przedłużyć z tego względu, że właśnie jesteśmy chorzy. Pokażę Wam na razie jadalnię i kuchnię. Zobaczcie, jaki wypasik. Pyk, kuchnia, super. Naprawdę na wypasie, nie, kochanie? Najlepsze jest to, że tutaj się pojawiają jakieś osoby w międzyczasie, ale generalnie jesteśmy tutaj praktycznie sami. Teraz mamy Mhm. tutaj pokoik, duże łoże. Jest spoko. Łoże, 75 szafko, zł za nockę w takim pokoju. 75, no. Więc myślę, że jak w ogóle za cały kompleks, no to nie są duże pieniądze. Nie, jesteśmy jeszcze tu 4 dni, ale dzisiaj idziemy pokazać Wam Iquitos. Jak wygląda. Jutro z rana jeszcze skoczyły na targ Wam pokazać. No i próbujemy znaleźć hamak. Idziemy w miasto. To jest miasto tuk-tuków. Po prostu wszędzie jeżdżą tuk-tukarze. Oczywiście też bardzo dużo motocykli. Przeczytaliśmy, że kiedyś było to najbogatsze miasto w ogóle w Ameryce Południowej. W XIX wieku, ze względu na to, że wydobywali tu kauczuk, to baroni kauczukowi po prostu postawili też dużo budynków europejskich, że tak powiem. Może gdzieś je zobaczymy jak to będzie. Też z takich ciekawostek, no to żeby tutaj się dostać, to są tylko i wyłącznie 2 możliwości. Można przylecieć samolotem, tak jak zrobiliśmy to my, albo dostać się łodzią. Nie ma innej możliwości. To jest największe miasto położone w amazońskiej dżungli, bez oprowadzonych dróg. No nie ma innej możliwości. Albo hola! Hola. No, ludzie są mili, jak Tak. widzicie, uprzejmi. W ogóle tutaj Tu chyba jest akurat jakaś uczelnia. uczelnia. Będziemy przechodzić przez ulicę, oczywiście. Tutaj nie ma żadnych zasad. Idziecie jak jest możliwość. Teraz ja mam Kamilka, ale przez 4 dni musiałam chodzić sama, bo on leżał biedny, chory w łóżku. O Jezu, dawno tak nie byłem chory, no masakra po prostu, jak ja sobie pomyślę o tym. Jeszcze mnie jest słabo, jakieś elektrolity piję. Leją się Jeszcze ze mnie mnie. słabo. O, nabijaj się. No. Zaraz ci ocucę. O. Pij te elektrolity, wracaj do siebie, bo już
Żyć się nie da z takim człowiekiem, dajcie spokój. Ja jestem chory Facet raz na chory. 7 miesięcy, a ty jesteś chora częściej. Tak, tylko że raz na te 7 miesięcy ty mi dasz tak popalić, że łapanie. Ja jestem- przez 10 razy ci tak nie dam, jak ty mi przez ten jeden raz. Ty mi dajesz tak codziennie. Dziewczyny, dajcie znać, jak to jest z waszymi facetami. Jak jest chory, to co się dzieje? Uwaga, To się- uwaga. To się wytrzymać nie Tylko, da. uwaga, tylko kobieta, która rodziła bez znieczulenia wie, jak facet choruje. Zastanów się, co mówisz. Tak, no taka prawda. Teraz doszliśmy do takiego miejsca, możecie kupić takie prywatne łódki, jeśli chcecie na przykład dotrzeć właśnie tak jak my do Brazylii albo do Kolumbii. Jedna droga Tak. jest na razie. Pierwszy cel naszej podróży to jest Santa Rosa i to jest miasteczko przy granicy po prostu z Brazylią i taka prywatna łódka kosztuje 120 soli i to jest taka szybka łódka. Tam płyniecie 12 godzin, ale my chcemy zrobić to taniej, więc będziemy szli do portu i w porcie będziemy sobie ogarniali transport taką łódką towarową. Cargo, to się Cargo to nazywa, się nazywa. lancia i po ichniejszemu tak naprawdę. I będziemy po prostu kupować sobie hamaki, wieszać tam hamaki, spać na tych hamakach jak lokalna społeczność, a nie turistico. Kiedyś się uczyliśmy o tym na lekcjach geografii, a dzisiaj po prostu namacalnie możemy sobie zanurzyć paluszka w Amazonce. To Tak. jest po prostu coś niesamowitego i w sumie się tego nie spodziewałam, bo nawet jak planowaliśmy gdzieś tam tą podróż na początku, to nigdy o tym nie rozmawialiśmy, że zrobimy coś takiego. To gdzieś tam w trakcie pojawił się ten pomysł i spontanicznie to wszystko wyszło. Ja myślałem o tym, tylko nie wiedziałem, czy ona będzie chciała płynąć tą łodzią, bo ja to od razu miałem taką myśl, że ja chcę to zrobić. A nawet przed wyjazdem, ale nawet Justynce nie proponowałem, nie wiedziałem, że się odważy płynąć łodzią przez tam 2 tygodnie czy ile, no zobaczymy jak to będzie. Ej, jakie to jest fajne domki tutaj, zobacz. No, ten domek to jest taki już Zarąbisty. rozklekotany i to mocno. No rozklekotane, ale klimatyczny. Ale, no Na pewno. i to normalnie ludzie mieszkają, to nie jest tak, że nie. Przy tej wodzie, Ale opcja. no. Jak sobie poczytacie na forach, blogach i tak dalej, to Iquitos jest okrzyknięte najobrzydliwszym miastem w Ameryce Południowej. No powiem szczerze, No z że tego nie jest względu. najpiękniejsze, to fakt. Jest brudno dosyć, jest dużo śmieci i tak dalej, no ale czy najbardziej obrzydliwe? Nie wiem. Idziemy na razie dalej w miasto, chcę zobaczyć kawałek tej architektury. Zobaczcie jakie piękne kolonialne budyneczki. Tu jest Casa Morey, tu jest hotel chyba 4-gwiazdkowy w ogóle, taki na wypasie. Z tego co czytałem wiem, że tutaj w restauracji można na pewno coś zjeść. Tu mamy, zobaczcie, opuszczony trochę budyneczek. można zjeść? Tego, Kajmana? Kajmana. Tak, Kajmana chyba. Doszliśmy do muzeum na barce. Tak wygląda taka barka, dość stara z tego co widzę. W środku możecie znaleźć różne artefakty, jeżeli chodzi o właśnie te barki, bo widziałem jak wygląda. My nawet w przykład wchodzić teraz raczej nie będziemy, Kurde, ale zobaczcie, tu... Niesamowite to są te domki na wodzie. No To i jest, zobacz, ja nie wiem, jak to jest I skonstruowane. widzisz, tam pani jest No normalnie wiem, i właśnie oni tam widzę i ona mieszkają. chyba pranie tam robi. Ale fajnie to wygląda. No mega. Mistrzostwo. To takie wioski rybackie, nie? Mhm. Powiem szczerze, że to muzeum też robi wrażenie. Ładnie to wygląda, ta barka, nie? Podoba mi się. A tam barka jak barka, tamta rudera fajniejsza. Dobra, a wy teraz, kochani, wpisujcie serduszka w komentarze, żeby wróciła energia do Kamilka mojego, żeby był znowu tym samym zgrywusem, a nie takim... No bo jak nie Jestem wyzdrowieję, no to nie chory, będę nie mam skakał. siły, dlatego musi wrócić do niego energia, więc działajcie wszyscy, ręce na pokład, na klawiatury i będzie git. No może jak mi to serduszko pomoże, to poproszę, bo energii mi brakuje naprawdę. Jestem tak wycieńczony. Proszę, doszliśmy do następnego skrzyżowania i tu widzimy, są te piękne zabytkowe budyneczki, chociaż jak widać troszeczkę obskrobane. Nie no, jest Jednak to po prostu... niezadbane. Jest niezadbane totalnie. No ale widać się nie faktycznie te pozostałości europejskie, Po wydobywcach kauczuku zostało tak naprawdę. zdecydowanie, ale generalnie w ogóle całe miasteczko ma taką trochę duszę jakby opuszczonego miejscami. Tak, Mam takie wrażenie, aha. na przykład tutaj O, to też zobaczcie, ładnie. gdzie z tyłu właśnie Idziemy. wydobywa się taki duży, wysoki budynek i raczej totalnie jest. Opuszczony. Na Pokaż pewno. jaki ładny budyneczek z 1908 Balustrady. 1908 do 1912. Lata świetności może tego W ogóle budynku. chyba jest on obłożony Bardzo takimi ładny. płytkami. Chyba tak, Tak możemy mi się podejść. wydaje. Trochę mi się przypomina, Uważaj. gdzie my byliśmy. W Meksyku, gdzie Chyba był właśnie ten w Meksyku. budynek ułożony całymi płytkami.
Chociaż te są popękane, ale Pękane, tak. ale no. są, to też są płytki. A jakbyście mieli, słuchajcie, ochotę na lodzika, to możecie przyjść do Szamba na lodzika. Szambo, tak nazwali knajpę. U nas to by chyba w Polsce nie przeszło, jak myślisz? No nie. Lody z Szamba. Przeszliśmy się dookoła i co? No i plac. Nic ciekawego generalnie. Odróżnia się faktycznie urodą Plac. od całej reszty miasta, gdzieś tam jest bardziej atrakcyjne, ale my nie o tym teraz. Pokażę wam coś, z czego Iquitos też słynie, a mało kto tak naprawdę o tym wie. Jest to prefabrykowany budynek, bo zrobiony cały ze stali, specjalnie ściągany na zamówienie kauczukowego potentata. Ten budynek nazywa się Casa de Fierro. Postawiony na początku XX wieku. Składa się z metalowych arkuszy i elementów, które zostały przywiezione statkiem z Europy, Belgia, Francja prawdopodobnie, przez Atlantyk, a następnie poniesione przez dżunglę, zanim złożono go w całości. Tu w Iquitos. Był wystawiony na wystawie paryskiej w 1889 roku. Przybył w Iquitos w 1890 roku w częściach dwupiętrowy z dużymi balkonami, czerwonym stropem i metalowymi kolumnami. Pokryty metalowymi płytami, zaprojektowany jako pierwszy wolnostojący budynek prefabrykowany w Ameryce. Ale to Metal czy plastik? metal, ale to nie jest stal, widzisz? To jest blacha. Znaczy wiesz, to już ma sporo lat, więc to jest stal, ale to na przykład to już jest blacha, nie? Typowa, ale on jest, zobacz, nawet krokwie, które są w poprzek, wszystko jest ze stali robione. Na górze jest restauracja, można sobie wejść i zobaczyć widok, na dole są sklepiki. dużo jest Oczywiście zamkniętych tych sklepików, ale jak wejdziecie na górę na restaurację, to macie widok centralnie na plac, więc knajpa z widoczkiem takim. jest podejrzenie, że podobno ten, co wybudował wieżę Eiffla, czyli Eiffel on się nazywa, ale nie ma na to dowodu w 100%, że to zostało przez niego zrobione. Pierwszy i jedyny budynek stalowy. W międzyczasie, jak wam mówiłem o tym stalowym budynku, który jest dość ciekawy, to w nim właśnie znaleźliśmy mały sklepik, w którym można kupić ciekawe rzeczy. Nie licząc tego, że macie rzeczy do tytoniu, to i hamaczki można kupić w różnej cenie. Pan, zobaczcie, tutaj robi kartki. Sam maluje kartki. Wszystko jest ręcznie malowane przez pana. Różne rzeczy macie. Brylloczki, proszę. Ty, ale te główki tutaj to takie creepy trochę, nie? To jest taka tak. Tu dużo rzeczy różnych można sobie kupić. Ty, nawet chyba laleczkę w udupa. Ja kupię i No będę nie? wbijała szpilki No i ja będzie wiem, że cię ty byś bolało. chciała mnie zabić. Wiem, Nie zabić, Jejciu, jak to... maltretować. Zobaczcie, creepy. I tych główek pełno. Ale śmiesznie, ile masek. O ja, cała ściana. Ale te są takiej naturalnej wielkości, wiecie? Patrzcie, nawet do wiosłowania mam czółno, ale jakie ładne. O, jakie ciężkie, rzeźbione. Ja, super. Patrz, tu są dzitki też. Do grania to jest instrument. Nawet zeszyciki ręcznie malowane, patrz. I kapibara. Mieliśmy przed chwilą nieprzyjemną sytuację, bo zaatakowały nas lokalne psy, a właściwie Kamila, bo ja uciekłam. Na szczęście nic się nie stało, więc to duży plus. Jesteśmy zaszczepieni na wściekliznę na wypadek właśnie takich sytuacji, ale teraz doszliśmy na jakiś lokalny targ i mamy arbuzy, Zobacz, jakie śmieszne. ananaski, w ogóle to są inne ananaski, takie śmieszne. Teraz zobaczymy, co tutaj ciekawego mają. Ale ogórki to nie mają jebitne, no zobaczcie. Jaki przerośnięty ogórek. A to jest koza, czy co to? Bo Nie- widzę raciczkę. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale na pewno śmierdzi padliną, więc nie polecam. Rybki, proszę. A, to śmierdzi. O matko, ta ryba to no nie wygląda zbyt świeżo. No i generalnie zobaczcie, no dieta ich wygląda tak. Juka, platano, Banany, do tego ananasy, tak. ryż, Pomarańcze. do tego ryż z kurczakiem i tak wygląda ich jedzonko. A tutaj proszę bardzo, w pracy pani, dziecko ze sobą i można pracować. Nie ma tutaj opiekunek, przedszkola czy innych tam. Zobacz tutaj ananasy, zobaczcie, kijem od razu sprzedają. Ola, ¿cuánto cuesta? 5 zł taki ananasik. Ty, ale pachnie ładnie. O, no. Uwaga, dotarliśmy do portu Masusa. To jest pierwszy port, w którym będziemy się pytać o transport do Santa Rosa. Tu na mapie wam wrzucę dokładnie, gdzie ten port się znajduje. Zasada jest taka, że bilety na te cargo
nie kupicie jakby z wyprzedzeniem. Można kupić dzisiaj na dzisiaj i raczej tak to wygląda, ale my chcemy się dopytać po prostu, czy jakikolwiek będzie odpływał w sobotę. Ale to, że oni nam nawet jeśli powiedzą, że będzie odpływał, to nie znaczy, że tak będzie. Jesteśmy, wiecie, w Ameryce Południowej. Tutaj wszystko się zmienia. W ogóle możecie zerknąć sobie, jak to mniej więcej wygląda. Tak, tam jedną demontują, ale mniej więcej Rozkrajają. właśnie czymś takim będziemy płynąć do Brazylii. O, tu możecie zobaczyć, jak ładują łódki. My już pogadaliśmy z jednym facetem, no i generalnie mówi, że w sobotę normalnie łódka odpływa. Z tego, co się orientujemy, to powinno to kosztować około 80 soli. No i tak jak widzicie, no generalnie to są statki takie towarowe. Potem się bierze hamaki i na górze się je rozwiesza. Załatwiliśmy co chcieliśmy, dowiedzieliśmy się wszystkiego i ruszamy tuk-tukiem w drogę powrotną. O, zobaczcie, ile bananów pan na tuk-tuku bierze. Byliśmy chwilę w domku, złapaliśmy oddech, trafiliśmy do restauracji, nazywa się Messon. Chcemy spróbować, znaczy ja chcę spróbować, Justynka pewnie ode mnie spróbuje, bo mają tutaj co? Aligatora. No, jak kurczę nie spróbować aligatora? Dokładnie to się nazywa lagarto. To jest rodzaj aligatora, który jest jedzony tutaj. I ta restauracja, komentarz ma w miarę dobry, Messon. Nie ma tu dużo ludzi, praktycznie ludzi nie ma w ogóle tu w Iquitos. I już wam pokazuję, bo macie do wyboru chicharron, czyli taki nuggetsy zrobione z lagarto, czyli z aligatora. Ale ja chyba wezmę sobie stek. Jednak po steku najlepiej dobrze można poznać mięso. A Justynka co weźmie? Jak Tylko kurczak. tylko kurczak, oczywiście. No ja to na pewno spróbuję tego lagarto w czosnku. Tu jest akurat w czosnku. Zobaczcie, w ogóle lagarto, czyli tak jakby aligator, ten stek w sosie czosnkowym kosztuje 35 zł, więc nie jest wcale jakiś drogi. Tak samo kosztują nuggetsy, a tu mamy rzeczywiście żółwia też. 40 zł kosztuje. Justynki obiad przyszedł, tak wygląda. Makaronik z szynką i kurczakiem i to jest jaki Aleksandro, czy co? Alfredo. Alfredo. No Taki dobra, spróbuj. Biały sos. I jak? Spaghetti? Lepsze bym zrobiła. To ja wiem, no ale dobra, no bo ty jesz akurat coś, bo musisz coś zjeść, bo ja chcę spróbować. Dokładnie tak, Aha. jem przy okazji. Gracias. I patrzcie, i przyszedł mój aligator. To wygląda Mamy jak kurczak. 3 ziemniaczki. Tak, wygląda jak kurczak, ale jest dużo czosnku. Jest dużo czosnku, bo ja nawet sam czuję zapach. To co to jest to? Kto kiedykolwiek by spróbował aligatora? Dajcie znać w komentarzu. Nie wiem, co to jest. Weź to spróbuj. To, no. To nie jest kokos? No gdzie Taki kokos? No ze środka takie... Posypany kokos? Dobra, spróbujemy ziemniaczka. Tylko tego ziemniaczka umaczam w tym sosie czosnkowym. Ziemniaczek fajny, bo chrupiący. Fajnie zrobiony. No ale dobra, spróbujemy gwiazdy wieczoru. Uwaga, testujemy mięso z aligatora. W sosie czosnkowym. No mocny sos jest czosnkowy. Gęstsze niż pierś kurczaka, takie twardsze dość mięso jest to. Tak wygląda mięso z aligatora. Jeżeli chodzi o konsystencję, to ma taką bardziej wołową, bardziej włóknistą. W smaku jak pierś kurczaka, ale nie aż takie suche. Bardziej wilgotne. Dobre, warto spróbować. Justynka, dla ciebie mam mały kawałek. Nie. Dawaj. No malutki kawałek, spróbuj. To jest no, spróbuj aligatora. No. No i? Sos dobry, ale nie wiem, u mnie mózg mi plata figle. Ja już widzę tego aligatora, chociaż w sumie aligator to nie jest jakieś zwierzę, nad którym jakoś bym się mocno użalała. Nie wiem, ja jestem team kurczak i dziękuję, do widzenia. Nawet spoko. Polecam. Jakby Nie, ktoś no, miał nawet kiedyś nie spróbować. jest złe, smaczne Ale jest to dosyć. jest ciekawe, ja nie wiem co to jest, ale jest spoko. Ja powiem szczerze, że dobry, bardzo dobry ten sos czosnkowy, ale czosnkiem będę dawał tak, że dzisiaj buzi pewnie nie będzie. Wiesz co, jakby biorąc pod uwagę, jak piłeś cicze, jadłeś małpę, to ten czosnek to ja ci nawet języczek włożę. Pytałem się pana, jaką część jadłem teraz aligatora, to powiedział, że tylnie, tak jakby biodra to były, Znaczy tak jakby pośladki, pośladki, no. no coś tego z dupkę zjadłem. I dupkę. pytałem się o tą sałatkę białą, nie pamiętam nazwy, tam z palmy, ale z rodzaju, no. pewnego rodzaju palmy. Aligator polecam. I tak najlepsza na razie alpaka. Alpaka była sztos. Tak, Nawet ale ja polecam. aligator też bardzo dobry. Jesteśmy już w Mercado Belém, mamy następny dzień, szukamy czegoś, czego nie znajdziemy u nas na Mercado. Jak na razie, zobaczcie, pani ma świeże rybki.
z Amazonki prosto. No dawaj, idziemy. Patrzcie, ile rybek świeżych macie. Różne, przeróżne. O, wątróbka, serduszka, podroby, kurze łapki. Ja to bym mięsa tutaj nie kupiła. Tam, tu, zobacz, zobacz, piękne jak- schaby. To jak tapir? Co? Tapir? Bata. Co to jest? Krowa. Krowa, po prostu. Zobaczcie, jakie piękne sumy. Zobaczcie, ten sum jest dłuższy niż moja ręka. Normalnie. No, ogromny. Ale jakie piękne ryby. Ta to ma, nie wiem, z 6 cm grubości. Ale ładne ryby. Kurczę, rybę to tu można zjeść. ¿Cuánto cuesta? 30 zł za kilo. Za rybę. Nie wiem, nie znam się. Dajcie znać jak ceny. Czy to jest spoko cena, czy nie spoko. Zobaczcie, jakie fajne. Inne. Jeszcze się ruszają. No właśnie Widzisz, chciałam ogromne. powiedzieć, że kurde, świeżutkie. Tu możecie kupić już gotowego kurczaka. Wygląda, jakby miał pomidorki koktajlowe włożone. Łapki ma, jajka ma nawet. Jeszcze w worku. Nie no, ryby są naprawdę kozak. Ale ja się nie dziwię, bo tych ryb to tutaj jest rodzajów, a rodzajów, nie? W ogóle. O, jest! O, jest, patrzcie, Ja. znaleźliśmy kajmana. Normalnie mięso z kajmana. Ale opcja. ładne mięso. Kurde. O. Kurczę, no tu macie już lagarto takiego obranego Tam kajmana. jest na grillu, zobacz. Rodzaj kajmana już. Kamil. Ty skóra? Ty normalnie skóra z kajmana. Że tutaj. Świeżo grillowane mięso z kajmana, jakby ktoś chciał na ryneczku. No powiem szczerze, że miodzio. Ale kawał mięcha zobacz tu jest, to nie No. jest takie, wiesz, suchutkie. Rybkę ktoś sobie też rzucił. No spoko. Znaleźliśmy, tak są naprawdę. żółwie też, zobacz. Gdzie? Aha, Tam. rzeczywiście. A widzisz, na uboczu bardziej musicie przyjść. O kurde, Tu mamy żółwia, ale nie to wygląda to dobrze. apetycznie, ale teraz to są głowy chyba same, nie? No. Same głowy. No to 50 soli macie za całą taką część żółwia i można go ugotować, usmażyć jak chcecie. Cała część jest jadalna. Penne, to jest właśnie penis tego żółwia. Też można zjeść. Nawet spory jak dla takiego żółwia. No nie? A to nie jest sarnina? Zobacz. Normalnie jak sarnina wygląda. Czyli jednak jest tu wszystko, można powiedzieć. Jeszcze małpy nie widzieliśmy. Ale kurczę, sum, zobaczcie, koło pana leży. Weź wyprostuj rękę koło niego. Zobacz, jak ręka. ¿Cuánto kilogramo es to todo? To- De 12 y de 13 kilos. A trese? A, do 13 kilo. 12-13 Tak, kilo. gracias, ¿Y cuánto gracias. cuesta para kilo? Esta 38. 38. 38 za kilogram, gracias. Gracias. Nie, takiej To rybki są- nie ma w Polsce. Nie ma takich No, rybek? no nie ma. Zobacz tu nawet jaka ryba. jakie. Patrz ta, A, zobacz jaka ogromna. Naprawdę. Suszą tytoń, macie całą połać tytoniu, proszę bardzo. I tutaj z tyłu panowie skręcają. I możecie paczkę fajek kupić. Cigara, jest to cigaro? Quanto cuesta uno? Jeden sol za takie cygaretko związane. Powąchaj. Zobacz, za jednego sola. ale w ogóle słaby zapach. No fajnie, że można kupić wszystko na tym targu, naprawdę wszystko. No i tak łazimy po tym rynku, tu jeszcze dookoła coś się dzieje, ale zobaczcie, jakie miasteczko na balach. Idziemy kawałek zobaczyć, ale tylko O. kawałek, bo w sumie nie wiemy, czy tam jest bezpiecznie. No, Trochę wygląda to jak takie Slumsy. slumsy. Po prostu wydaje mi się, że to jest taka wioska lewacka, no tak tutaj ludzie żyją. ale zobacz jak musi rzeka wylewać, Dobrze, że że- tutaj mamy schody cały czas, Tak. a tam wszystkie te domy, które widać, wszyściutkie, są na balach dość wysoko położone. Pierwszy raz coś takiego widzę. No, Naprawdę to jest niesamowite, jak ludzie mieszkają. To no jest... radzą sobie jakoś, muszą No sobie muszą radzić. sobie jakoś no. radzić, Chcesz ale czy nie, musisz się dostosować do danego środowiska, do danej sytuacji i tak dalej. Chcesz czy nie, musisz się przystosować, no nie, po no prostu. to jest prawda, ale No. to nie jest też tak, że jest tutaj łatwo, na A, pewno. jest na Seguro? Na A, Seguro. widzisz, no pan mówi, żeby nie iść tam. No właśnie, tak myślałam. No. Tu jest jednak niebezpieczna dzielnica, no taka biedna, widać, no śmieci kupę, jak widzicie, śmieci na śmieciach. No i się zawijamy, no. No nie będziemy ryzykować. Nie, no nie, Jak nie, lokalni wam mówią, żeby Tak, nie żeby nie iść, ryzykować, to nie iść. lepiej nie iść. Pero no, kamera, no. Gracias. Czyli jak nie macie Dobra. nic, to można iść, bo was nie zabiją, ale Tak. okradną. Tak, jedyne co to mogą wam tylko coś ukraść, no ale my z kamerą, żeby wam pokazać, no nie będziemy się wbijać
bez lokalnego przewodnika chociaż, albo z kimś, ktoś kto tam mieszka, powiedzmy. My nie jesteśmy Wtedy- z tych, którzy ryzykują. Zobaczcie, co znaleźliśmy. Głowę. Kły ma kawał kła. Tu mamy malutki, taki malutki na palec. I zobaczcie, są też jakieś kostki. Niezły targ wam powiem, szczerze mówiąc. Dobra, znaleźliśmy jakiś sklepik po drodze, bo już chcemy kupić hamaki. No i mamy takie dwa hamaczki. Ja mam niebiesko-pomarańczowo-zielony, Justynka ma taki kolorowy. On ma takie troczki, frędzelki i on jest z takiego materiału, jak widzicie, trochę haftowanego jakby był, ale jest dość szeroki i duży. Taki spokojnie, że można się nawet przykryć. Tak, no. I jeden kosztuje 50 zł dla nas, tak jakby wychodzi, nie? No bo są Do różne tego rodzaje. bierzemy jeszcze linę. Tylko nie jesteśmy trochę przekonani do tej liny, bo ona taka prostokątna jest. Taka taśma, chociaż Taka ona taśma, będzie ale na wytrzymała pewno raczej. wytrzymała jest, Na ale pewno pytanie wytrzymałe. jak do wiązania. Ale mamy już hamaki, jeszcze musimy kupić na pewno czajnik i przedłużacz. Ci w sumie zakupy w jakimś spożywczaku dużym i tyle. I już będziemy mieć praktycznie wszystko. No. Trafiliśmy do dużego sklepu. Udało się taki znaleźć. O, jest No to, i znaleźliśmy jest czajniczek. jest to. Zobaczcie, za 25 zł. Będziemy testować czajnik, czy działa. I od razu przedłużacz kupujemy taki za 30 zł. Przedłużacz, żebyśmy mieli na łódkę. Słychać, działa, gotuje się. Jej. Bierzemy jeszcze proszek, bierzemy chusteczki nawilżane, bo to się na pewno przyda i jakiś płyn do płukania, bo możemy zrobić pranie, więc dzisiaj jeszcze Będziemy wjeżdża pranko. korzystać. Dokładnie i mamy raczej wszystko zakupione. Jeszcze zostaje nam tylko kupić jakieś przekąski, napoje na łódkę, czyli może jakieś Czyli chińskie najważniejsza zupki. Dokładnie. Jedzonko. Zawijamy, wsiadamy w tuk-tuka i jedziemy do domu, bo chyba mamy praktycznie wszystko. Hamaki, liny, zabezpieczeni już jesteśmy na wyjazd.